zrujnowane od leków jelita, zatykający katar każdej nocy, pękające żyły i suchość pochwy, co łączy te pozorne różne problemy. Zgnilizna wewnętrzna. Dzisiaj dostaniecie potężną dawkę wiedzy. Rozbierzemy prawie 20 Waszych najcięższych pytań, jedno po drugim. Przygotujcie kartkę, długopis, bo podam Wam gotowe domowe instrukcje, jak zatrzymać postęp chorób bez garści chemicznych leków. Niedawno mieliśmy pacjentkę skazaną na wycięcie jelita z powodu wrzodującego zapalenia jelita grubego. Po 4 tygodniach głębokiego detoksu i naszych naturalnych terapii krwawienie ustało, a lekarz prowadzący przycierał oczy ze zdumienia, widząc wyniki jak nowej jego badania kolonoskopii. W dzisiejszym spotkaniu na żywo przejdziemy przez układ pokarmowy, problemy oddechowe, czyszczenie żył, stawy i cięższe dolegliwości kobiece. Dzień dobry, z tej strony Aleksander Charecki z Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Witam Was na spotkaniu pytania i odpowiedzi. Usiądźcie wygodnie, zróbcie sobie herbatkę, bo wiedza, którą dzisiaj dostaniecie, przekażę Wam, może Wam uratować życie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, bo każdą środę dajemy Wam wiedzę w temacie zdrowia. Jeżeli macie więcej pytań, zadawajcie na żywo lub w czacie lub w komentarzach pod filmem. Przystępujemy tutaj do pierwszego naszego pytania. Tutaj będziemy ich mieć dosyć sporo. Pytanie od pani Danuty na temat, czy są metody na chrypkę lub refluks. Pani Danutka, metody na refluks i chrypkę oczywiście to jest znak tego, że kwas solny i gazy zgnile z żołądka dosłownie wypalają pani struny głosowe w nocy. Medycyna konwencjonalna twierdzi, że refluks to nadmiar kwasu. Bzdura. To w 90% wypadków niedobór kwasu żołądkowego. Jeżeli żołądek jest niedokwaszony, zwieracz, odźwieżnik między przełykiem a żołądkiem nie dostaje sygnału do zamknięcia. Jedzenie zamiast trawić się zaczyna gnić w temperaturze 37 stopni. Powstają gazy, które wypychają tę gniliznę treści do góry i paląc przełyk. Co możemy w domu zastosować? Rano, 15 minut przed każdym posiłkiem wypijcie pół szklanki wody z łyżką naturalnego, niepasteryzowanego octu jabłkowego. To sztucznie dokwasie żołądek i wymusi zamknięcie zwieracza. Zastosujcie również dietę rozdzielną. Nigdy nie łączymy białko z węglowodanami przy takim problemie zdrowotnym. Wymaga ono innego pH do trawienia, a ich łącznie to gwarancja gnicia i refluksu. Przed snem wypijajcie ciepłą, jak najbardziej mieszankę ziołową, zdrowy żołądek dostępny w naszym sklepie. Świetnie pomaga również na takie problemy. Mieliśmy taką kobietę z 10-letnim refluksem, spała na siedząco praktycznie. Zrobiliśmy jej starosłowiański masaż brzucha, który fizycznie ściągnął żołądek w dół i uwolnił przyponę. Problem zniknął praktycznie na zawsze. Drugie pytanie od pani Beaty. Ciągłe bóle żołądka bez leków IPP nie funkcjonuje. Pani Beata, problem ciągłego bólu żołądka i ból przez leki, które nie funkcjonuje Pani tutaj. Pani Beatko, inhibitory pompy protonowej to leki, które miały być stosowane maksymalnie przez 2 tygodnie na stany ostre, a ludzie biorą je latami. One całkowicie wyłączają produkcję kwasu w żołądku. Bez kwasu w żołądku jest on bezbronny. Wpadają tam bakterie, pleśnie i pasożyty z jedzenia, które normalnie spaliłby ten kwas. Stąd tak naprawdę ciągle bóle i stany zapalne błony śluzowej. Jesteście w błędnym kole. Ból powoduje branie leku, a lek niszczy żołądek, powoduje ból. I co tutaj w przypadku domowych warunkach możemy zrobić? Przede wszystkim z leków IPP trzeba schodzić bardzo powoli, zmniejszając dawkę. Absolutnie nie z dnia na dzień, bo nastąpi efekt odbicia i żołądek wyprodukuje
kwas podwójnie. Picie codzienne rano nacho czystej, świeżo wyciśniętego soku surowych ziemniaków to potężny, naturalny środek gojący wrzody i stany zapalne. Wprowadźcie do diety naturalny propolis, który uśmierza ból i działa jak naturalny antybiotyk na zniszczoną śluzówkę. Mieliśmy takiego pana, po 5 latach na lekach IPP miał żołądek zniszczony do tego stopnia, że nie trawił witamin i gubił normalnie włosy. Kuracja naszymi ziołami odbudowała florę bakteryjną, pozwoliła mu wyrzucić leki do kosza. Po 14 dniach już były widoczne efekty poprawy. Oczywiście wie, jak już w domu o siebie zadbać. Kolejne pytanie od pani Krystyny. Chroniczna biegunka, oczyszczanie z pasożytów wątroby było robione. Co jeszcze mogę zrobić? Pani Krystyna, pytanie chronicznego biegunki, oczyszczanie pasożytów wątroby było zrobione. Co jeszcze pani może zrobić? Pani Krystyno, jeżeli odrobaczanie i oczyszczanie wątroby nie zatrzymało biegunki, oznacza to, że pani jelita padły ofiarą głębokiej dysbakteriozy i mają zniszczoną barierę śluzową. Jelita nie mają już tak zwanych kostków jelitowych, by wchłaniać tą wodę, więc organizm wyrzuca wszystko na zewnątrz. Bardzo często winny jest tak naprawdę układ nerwowy. Żyjemy w trybie walki lub ucieczki, a zrestartowany tak naprawdę mózg daje sygnał, że opróżnienie jelit w tej sytuacji. Co możecie w domu zrobić? Zróbcie wlewy doodbytnicze, lewatywy, jak najbardziej z mocnego wywaru z kory dębu. Działają one silnie ściągające i potrafi zatrzymać najgorszy stan zapalny od wewnątrz. Jak najbardziej wprowadźcie do diety wyłącznie gotowane, rozgotowane warzywa korzenne, marchewki, pietruszki itd. Zero surowizny, by nie drażnić błony. Codziennie pijcie mocny napar, jak najbardziej czarnych jagód, suszonych. To stara, ludowa, genialna metoda na chroniczne biegunki. Na chroniczne biegunki jak najbardziej węgiel aktywny świetnie działa i również zioła, które my na pasożyty polecamy, jak najbardziej również zwiększa wtedy kwas żołądkowy, czyli ułatwia trawienie i poprawi Państwa sytuację. Mieliśmy taką pacjentkę, która bezskutecznie walczyła z biegunkami, odkryła u nas, że ma potężne zatrucie metalami ciężkimi. Detoks metali rozwiązał problem z jelitami. Da się to wszystko oczywiście zrobić. Kolejne pytanie od pana Łukasza. Wrzodujące zapalenie jelita grubego. Panie Łukaszu, wrzodujące zapalenie jelita grubego to choroba autoagresji. Pana układ odpornościowy po prostu oszalał i atakuje własne jelito, powodując krwawe wrzody. Dlaczego to robi? Przez dziurawe tak zwane jelita, takie jest określenie, przysiąkają się do krwi ogromne ilości toksyn i patogenów. Ciało, próbując z nim walczyć, niszczy własne tkanki. Leki sterydowe i immunopresyjne z apteki tylko usypiają układ odpornościowy. Oni nie leczą zrujnowanego jelita. Tutaj musimy się skupić na naprawie bariery jelitowej, czyli jej sprawności. W domu kategorycznie całkowity post od glutenu, nabiału krwiowego, jakiegokolwiek cukru. To one powodują reakcje zapalne w ściankach jelita. Przeprowadzić oczyszczanie jelit metodą wodozubra opisane w naszej książce. Zróbcie przeciwpasożytniczą terapię ziołami. Również mogą szkodzić naszym jelitom. Stosujcie kurkuminy z dodatkiem piperyny, czarnego pieprzu. To potężny, naturalny środek hamujący stany zapalne w organizmie. Mieliśmy takiego chłopaka, który faszerował się sterydami na wrzodujące zapalenie jelita grubego. Nasza głodówka lecznicza połączona ze wlewami ziołowymi gasiły krwawienie i zaledwie w 12 dni udało się jemu pomóc. Dziś jest w pełnej remisji i człowiek jest zadowolony. Mamy kolejne pytanie od pani Oli na temat, jakie leki przy szczelinie odbytu lub inne leki polecane są. Pani Olo, jakie leki przy szczelinie odbytu lub inne leki?
Pani Olu, ja nie przypisuję żadnych leków z apteki. Przepraszam, ale to już iść proszę do lekarza czy do apteki. Oni mają wielki asortyment, który niestety medycyna konwencjonalna daje maści sterydowe, które tylko znieczulają i cieniują skórę. Przez co szczelina tak naprawdę wraca przy każdym twardszym wypróżnieniu. Szczelina to jest objaw tego, że organizm jest ekstremalnie odwodniony. Tkanki brakuje elastyczności, grzemu, a w obytnicy toczy się stan zapalny od zalegających twardych mas skałowych. I teraz co możemy w domu zrobić? Nawilżajcie tkanki od wewnątrz. Codziennie rano pijcie gęsty kisiel z siemię lnianego, który działa jak śluz normalnie poślizgowy. Zamiast sterydów smarujcie szczelinę czystym, tłoczonym na zimno olejem z rokitnika. Rokitnik to jest fenomenalnie goi rany śluzówki. Wypróżniajcie się wyłącznie w fizjologicznej pozycji w kucki. Podstawcie stołek pod nogi, by kolana było wyżej niż wasze biodra. To chroni przed mechanicznym rozerwaniem odbytu. Mieliśmy takiego pacjenta, którego szczelina nie goiła się przez rok z powodu grzybicy układu pokarmowego. Oczyściliśmy te jelita z grzybów i rana się zagoiła, zniknęła. Jak najbardziej Wy też możecie tego dokonać w domowych warunkach. Warto oczywiście próbować walczyć naturalnymi metodami. Kolejne pytanie od pani Ani. Chrapię od lat i duszę się w śnie, bezdech, biorę zioła na pasożyta, ale muszę jeszcze oczyścić limfę. Pytanie jak najbardziej od pani Ani. Chrapię od lat i duszę się we śnie, bezdech, bierze zioła na pasożyta, ale musi jeszcze oczyścić limfę. Pani Aniu, to jest świetnie, że Pani zaczęła od pasożytów, bo to one często jak najbardziej bytują w drogach oddechowych. Bezdech senny, chrapanie to dowód na to, że układ limfatyczny, czyli Twoja wewnętrzna kanalizacja jest tak zapchana białkiem, śluzem i toksynami, że tkanki gardła i język tak naprawdę po prostu puchną z przelania tak naprawdę. W nocy, gdy leżysz opuchniętymi tkankami, zapadają się i odcinają Ci tlen. Co możemy w domu zrobić? Chcesz ruszyć limfę? Skacz codziennie rano 100 delikatnych podskoków na piętach, tak zwane wibracje. To jest rosyjska metoda, gdzie profesor udowodnił, że bardzo łatwo można pobudzić swój układ limfatyczny. To mechaniczne otwieranie zastawki limfatycznej. Kolejna rzecz. Wyeliminujcie na stałe krowi nabiał. Zrób detoks całego organizmu, żeby przywrócić sprawność Twojego całego ciała do przyjęcia każdego praktycznego produktu. Śpij wyłącznie na lewym na obecną chwilę stronie boku. Lewa strona to ta dominująca strona układu chłonnego. Spanie na niej ułatwia drenaż limfy z głowy do szyi. Więc taka rzecz jak najbardziej powinna pomóc. Kobieta z bezdechem, która do nas przyjeżdżała, z bezdechem sennym, miała ogromny zestój w wątrobie. Kiedy oczyściliśmy wątrobę, waga zaczęła spadać, a chrapanie ustało w kilka dni, kiedy waga zaczynała spadać. Więc wystarczy unormować nasz proces wewnętrzny, a organizm sam automatycznie to wszystko wyreguluje. Nasz organizm ma potężną moc samoregulacji, tylko my musimy dać im chwilę możliwości, żeby to zrobił. Kolejne 7 pytanie pana Pawła. Codziennie katar rano od wstania do godziny 10, potem znika. Panie Pawle, codzienny pana katar rano od wstania od godziny 10, potem znika. To organizm ma swój biorytm. W nocy Twoja wątroba i układ odpornościowy pracują na najwyższych obrotach. Neutralizujesz toksyny i walczysz z alergenami w Twojej sypialni. To mogą być roztocze, pleśnie, grzyby. Rano, kiedy wstajesz, ciało używa kataru jako drogi ewakuacji, by wyrzucić te śmieci przez najkrótszą drogę wydalniczą, czyli błonę śluzową nosa i zatok. To nie jest choroba, to codzienne oczyszczanie. Co możecie w domu zrobić, żeby usprawnić, żeby tego było mniej? Po pierwsze, można zrobić
Płukanie nosa i zatok z ciepłą wodą z odrobiną soli morskiej rano, by przyspieszyć ten wyrzut śluzu. Drugie. Zacznijcie spać przy otwartym oknie i maksymalnie obniżyć temperaturę w sypialni. Najzdrowsze jest około 18 stopni, by zmniejszyć namnażanie roztoczy. Trzecie. Rano wypijeć napar z pokrzywy jak najbardziej wspaniale, czyści krew i hamuje poranne reakcje histaminowe, alergiczne. Lub zakupić naszą autorską mieszankę na limfę w naszym sklepie. To jest świetna rzecz, która wiele osobom już pomogło. Pacjentka, która myślała, że ma alergię na pyłki, u nas okazało się, że organizm próbuje wyrzucić przez zatoki pleść Candida. Terapia przeciwgrzebicza zakończyła problem kataru. I w Pana przypadku zachęcam oczywiście się koniecznie odrobaczyć, ponieważ pasożyty, jak widzimy przykład z życia naszego funkcjonowania ośrodka, pomaga również w likwidacji tego problemu. 8. pytanie od Pani Ewy i Jolki. Często oddawanie moczu, wyniki są badań prawidłowe. Pani Ewa i Pani Jolka, często oddawanie moczu, gdzie przy wynikach badań moczu są prawidłowe, jeżeli urolog mówi wyniki w normie, a pęcherz ciągle nagli, to winne są dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest wyziębienie nerek. Zamarznięte nerki kurczą się i pracują nieprawidłowo. Po drugie, ciche stany zapalne wywołane przez grzyby tak naprawdę, candida, pasożyty lub chlamydie, które nie zawsze wychodzą w zwykłym badaniu ogólnym moczu. Pęcherz jest podrażniony i kurczy się nawet kiedy minimalnej ilości moczu. Natychmiast w domu dogrzejcie nerki, wykorzystajcie poduszkę elektryczną w okolicach lędźwi. Jeżeli nie macie, możecie sobie zakupić u nas. Zacznijcie pić wywar z naszej autorskiej mieszanki ziołowej Zdrowe Nerki. Świetnie oczyszcza, likwiduje stany zapalne. Trzecie to jest wyeliminacja z diety kawy, czarnej herbaty i alkoholu. To są silne drażniki układu moczowego. U nas była taka młoda pacjentka z diagnozą pęcherz nadreaktywny. Przeszło u nas mocny detekt przeciwgrzebiczy, candida znikła i pęcherz się uspokoił. Jak najbardziej również możecie jeszcze w domu postawić bańki chińskie w okolicy nerek. Świetnie również pomagają. 9. pytanie od Pani Krysi. Sposób, żeby nie popuszczać moczu, czy da się zapobiec? Pani Krysia, sposób, żeby nie popuszczać moczu, czy da się jemu zapobiec? Nietrzymanie moczu to problem jak najbardziej wiązadł i mięśni dnia mocicy. Przez lata ciężkiej pracy, złej postawy, nadwagi i ciąż, tak jak grawitacja robi swoje. Jelita obciążone toksynami opadają w dół, dosłownie zgniatając Twój pęcherz moczowy. Do tego dochodzi brak estrogenów i krzemu, co sprawia, że zwieracze tracą swoją gumową elastyczność i puszczają pod wpływem śmiechu czy nawet kaszlu. Co w tym przypadku możemy w domu zrobić? Wykorzystać aplikację dopuchową unikalną naszą borowiną, która usuwa te stany zapalne, robi po prostu cuda. Druga rzecz. Podniesienie swoich narządów w trakcie snu. Możecie kłaść pod miednicę, na przykład poduszkę, tak aby biodra były troszkę wyżej niż klatka piersiowa. Trzecia prostsza rzecz. Zastosować elektrostymulator z sondą doodbytniczą i również dopuchową również mamy. Więc w pierwszej kolejności oczywiście sonda dopuchowa, która świetnie uruchamia i ćwiczy osłabione mięśnie dnia mocicy, miednicy tak naprawdę, tak? Więc one wpływają bardzo pozytywnie, sztucznie nam pomaga pracować nad tymi mięśniami, gdzie my już o tym zapomnieliśmy, po prostu nie korzystamy z tego dokładnie tak, jak nam się wydaje, że prawidłowo to robimy. Mieliśmy taką kobietę z nietrzymaniem moczu przy kaszlu, które użyliśmy terapii borowinowej, która potężnie dokrwiła i ujędrniła tkanki miednicy mniejszej, przywracając sprawność zwieraczym. I tam oczywiście też była jak najbardziej elektrostymulacja z sondą dopuchową, która wspomogła te mięśnie, których właśnie wspominaliśmy. Super. Kolejne pytanie mamy od
Pani Ewa, mąż ma 67 lat. Jak czyścić żyły, wysokie ciśnienie, cholesterol, cukrzyca? Są bardzo poważne problemy. Pani Ewa, pani mąż ma 67 lat. Jak oczyścić żyły, wysokie ciśnienie, cholesterol, cukrzyca? Pani Ewo, mąż ma klasyczny zespół metaboliczny. Jego żyły od wewnątrz nie są zaatakowane przez to, że je masło. One są przycięte jak żyletka przez wszechstronny, wszechobecny, niewidzialny w diecie cukier. Cukrzyca u niego się zaczyna. Organizm, by mąż jak najbardziej nie wykrwawił się wewnątrz, nasz organizm używa cholesterolu jak najbardziej jak szpachla na budowie, by zakleić te mikrouszkodzenia na ściankach naczyń. Naciśnienie to wynik tego, że gęsta, pełno cukru i toksyn krew nie może przycisnąć się przez zaszpachlowane, zwężone żyły. Co powinniśmy w domu natychmiast zrobić? Całkowicie wyrzućcie węglowodany proste, to jest cukier, biała mąka i zastąpcie dobrymi tłuszczami. Tylko to zatrzyma proces zapalny w żyłach. Mąż musi również koniecznie przeprowadzić oczyszczanie organizmu. Koniecznie, czyli wątroby, nerek, jelit i całego systemu limfatycznego, łącznie przeciwpożarowniczym. Koniecznie zróbcie to w domu lub zapraszam do nas do ośrodka. Zacznijcie spożywać większe ilości surowego czosnku. To naturalna miotła dla blaszek miażdżycowych w naczyniach. Jak najbardziej mieliśmy pacjenta z potężnym cholesterolem. Przestaliśmy z nim walczyć z lekami i wdrożyliśmy pełny detoks organizmu. Dieta, jak najbardziej lekka dieta, zioła, żyły się zagoiły, a cholesterol sam spadł, ale bez detoksu naszego, czyli naprawy wewnątrz, to co się zapchało, to co nie funkcjonuje prawidłowo, a nasza wątroba to jest pierwszy narząd, który czyści naszą krew. Nie uda się Państwu tutaj wyjść z tego problemu, więc zastanówcie się, czy nie jest już ten czas nastąpił, żeby nie zadbać o swoje zdrowie. Koniecznie. Kolejne pytanie od Pani Ewa. Czy mogę sobie poprawić wzrok przy retinopatii cukrzycowej? Pani Ewa, czy może Pani poprawić wzrok przy retinopatii cukrzycowej? Retinopatia to przedłużenie problemu z poprzedniego pytania. Drobniutkie, mikroskopijne naczynia krwionośne, które tak naprawdę odżywiają siatkę naszego oka, nie wytrzymały po prostu wysokiego stężenia glukozy i popękały. Oczy są po prostu niedotlenione i niedożywione. Medycyna akademicka co robi? Wypala je tak naprawdę te naczynki laserem, co daje blizny, ale nie przywraca widzenia. Regeneracja jest możliwa, jeżeli natychmiast zatrzymamy proces denegradacji i uruchomimy krążenie w obu oczach. Tak? Musicie koniecznie w domu oczyścić wątrobę, która zadba o poziom cukru i poprawi jakość krwi. Zacznijcie stosować ćwiczenia oczu. Zacznijcie stosować krople na bazie glistnika, które dostępne w naszym sklepie, a ćwiczenia są pokazywane na naszym kanale w innych filmach. Jeżeli nie znajdziecie, to oczywiście napiszcie w komentarzu, jak najbardziej podeślemy linki. Zróbcie na oczy ciepłe, zimne kompresy na przemian, by trenować elastyczność maleńkich naczyń krwionośnych. Mieliśmy takiego pacjenta, diabetyk, tracący wzrok, przeszedł u nas kompleksowy detoks całego organizmu i nauczył się ćwiczenia wzroku. Zaczął stosować krople. Wzrok przestał się pogarszać, a mgła przed oczami po prostu ustąpiła i w domu nadal mamy informację, że ćwiczy, zakrapie i widzimy świetne efekty. Bardzo jest zadowolony. Kolejne pytanie. 12 już dzisiaj. Pytanie od pana gościa. Czym zastąpić wodę z Uber? Czym możemy zastąpić wodę z Uber? Proszę Pana, woda z Uber z krynicy to ewenement na skalę Europy. Ma potężną mineralizację, aż 25 000 mg minerałów na litr. Jest to niezwykle zasadowa i doskonale wymusza na wątrobie produkcję żółci i oczyszczanie jelit.
Czy nie macie tak naprawdę, jeżeli nie macie dostępu kupić w sklepie, to zawsze możecie zajrzeć na naszą stronę medycynaludowa.com. Zawsze mamy dostępne, ponieważ my stosujemy od wielu lat tą wodę w ośrodku. Wysyłamy nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Zachęcam, żeby stosować. To jest bardzo dobra mineralizowana woda. To jest naturalny lek. Woda Zuber, jeżeli nie macie w domu, jako taka słabsza alternatywa możemy zastosować domową miksturę. Na 1 litr dobrej wody mineralnej łyżeczka sody oczyszczonej i pół łyżeczki naturalnej soli kłodawskiej. Druga rzecz, możemy zastosować, pić jak najbardziej bardzo powoli gorzką sól. Epsom, siarczę magnezu daje podobny efekt przeczyszczający i żółciopędny. Jeżeli jednak macie zgagę i dlatego potrzebujecie zubra, żujcie goździki. To równie mocno gasi ogień w żołądku. Mieliśmy takiego pacjenta z potężnymi zaparciami, które zrobiliśmy naszą autorską metodą oczyszczania jelit z wodą Zuber. Jest to opisane oczywiście w naszej książce tutaj dostępnej. Jego wątroba puściła stare załogi, a jelita były czyste jak krystaliczna woda. Da się to też zrobić w domu. Spróbujcie, polecam. Mamy kolejne pytanie. To już będzie pytanie 13 od pana Damiana. Czy solarium uruchamia pracę wątroby? Proszę wyjaśnić to bardziej szczegółowo. Panie Damianie, czy solarium uruchamia pracę wątroby? Jak to wyjaśnimy? Oczywiście, bardzo trafne pytanie. Aby zrozumieć ten mechanizm, przypomnijcie sobie, co robi medycyna konwencjonalna, gdy noworodek rodzi się tak naprawdę silną żółtaczką fizjologiczną. Co lekarze robią z takim dzieckiem? Kładą je do inkubatora pod specjalnymi z góry lampy. Dlaczego? Ponieważ wątroba do takiego malucha jest jeszcze niedojrzała, niewydolna i nie radzi sobie z filtrowaniem toksyn bilirubiny. Światło podające do skóry przenika do naczyń krwionośnych i dosłownie rozbija te toksyny, pozwalając je wydalić jak najbardziej, co całkowicie odciąży słabą wątrobę noworodka i jak najbardziej uratuje mu życie. Dokładnie to samo podobieństwo i mechanizm wykorzystujemy naszym jak najbardziej u dorosłych za pomocą prawdziwego słońca lub solarium. Promienie świetlne stymulują krew krążenia tuż pod skórą, wspierając rozpad toksyn i odciążając jak najbardziej przepracowaną naszą wątrobę. Do tego dochodzą kluczowe jeszcze kwestie ciepła. Wątroba to organ, który przytacza litry i ma gigantyczną temperaturę wewnętrzną. Stąd jest też polska nazwa. Wątroba od wnętrza i temperatury. Głębokie ogrzanie tkanek w solarium natychmiast rozluźnia i rozszerza spięte drogi żółciowe. W tym również zbiera jak najbardziej od jego. Żółć staje się rzadsza i płynna. Bardzo ułatwia wypływa jak najbardziej ta żółć z różnymi załogami do jelit. Jak najbardziej zapobiegając skolkom i zatorom podczas oczyszczania. Co możecie w domu zrobić? Jeżeli nie macie dostępu do naświetleń z solarium, wykorzystajcie poduszkę elektryczną na prawy bok, tutaj od dolnego żebra w górę, czyli ta cała prawa strona, przez godzinę każdego wieczoru przed snem, albo nawet przez całą noc próbujcie. Na pewno przyniesie Wam to ulgę. Pijcie gorącą wodę. Naprawdę ciepłą, powoli, małymi łykami przez cały dzień, aby podtrzymywać wysoką temperaturę wewnątrz jamy brzusznej i zapobiegać gęścieniu jak najbardziej tej żółci. Jak najbardziej zastosujcie lampę na podczerwień. Naświetlanie prawego tutaj podżebrza w warunkach domowych świetnie udrażnia kanały żółciowe przed planowanym na przykład detoksem. Kolejną rzeczą możecie zastosować olej ze stropestów. Dobrze usprawni i pracę wątroby i oczywiście pracę jelit. Mieliśmy taką pacjentkę, która miała potężnie zablokowaną wątrobę i nie mogła przeprowadzić detoksów w domu przez silne kolki. To jest normalnie większość problemów, które w domu ludzie się obawiają, że niestety jest ból i mogło być jeszcze inne powikłanie i ludzie niestety sobie nie radzą. Użyliśmy w naszym ośrodku mocnego nagrzewania promieniami w naszym ośrodku, pełnym detoksie organizmu,
Przygotowaliśmy jego ciało krok po kroku i czym jak najbardziej te drogi żółcioły całkowicie się rozluźniły i wyrzuciła załogę całkowicie praktycznie bez bólu. Wyjechała oczywiście mega zadowolona i w domu już sukcesywnie dba o siebie, wie jak to się prawidłowo robić bez efektów większych ubocznych. I to jest bardzo ważne. Kolejne pytanie od Iwony. Czy można pozbyć się rozległych mięśniaków? Pani Iwono, czy możemy się pozbyć rozległych mięśniaków? Pani Iwono, medycyna akademicka potrafi tylko ciąć, często usuwając całą macicę. Z punktu widzenia medycyny regeneracyjnej mięśniak to jest worek na śmieci. Kiedy Twoja wątroba i jelita nie radzą sobie z tonami toksyn, pleśni i pasożytów, układ odpornościowy w akcie rozpaczy zamurowuje normalnie w najmniej ważnych dla przeżycia miejscu, w narządach rodnych, by odciąć je od trucizny krwobiegu, bo inaczej moglibyśmy po prostu umrzeć. Pozbycie się mięśniaków wymaga głębokiego wyczyszczenia magazynów i odcięcia dopływu estrogenów, toksyn i cukrów, które ten guz jak najbardziej karmią. Co możecie w domu zrobić? Natychmiast przeprowadzić oczyszczanie na pasożyty ziołami, wroty, szpion, goździki są dostępne u nas w sklepie. Koniecznie przeprowadzić oczyszczanie organizmu. Musimy oczyścić wątrobę, oczyścić jelita, żeby te procesy wydalnicze, system limfatyczny musimy uruchomić, żeby w domu również mogliście spokojnie to wypróżniać. Róbcie w domu ogrzanie poduszką elektryczną na podbrzusze, które potężnie wnika przez skórę i potrafi powoli rozpuszczać struktury guzowate w torbiele. Wprowadźcie napary z mniszka, jak najbardziej z mieszanki naszej ziołowej, zdrowe narządy płciowe kobiet, macicy, jajniki, szyjka macicy. To jest gotowa mieszanka, która już wiele kobietom pomogła na podobne problemy. Mieliśmy taką pacjentkę z mnogimi mięśniakami. Oczyszczanie z pasożytów, autorskie zioła i pełny detoks wątroby organizmu przeprowadziliśmy w naszym ośrodku, a mięśniaki przestały rosnąć i jak najbardziej wycofały się te wszystkie problemy. Zachęcam w domu walczyć, naprawdę było bardzo ważne, żeby te krwotoki również ustały. Kolejne pytanie, 15 już dzisiaj, mamy od pani Basi. Kobiety rezygnują z aktywności seksualnej z powodu bólu i suchości pochwy podczas zbliżenia. Co można zrobić? Pani Basia, pani pytanie. Kobiety rezygnują z aktywności seksualnej z powodu bólu i suchości pochwy podczas zbliżenia. Co można zrobić? Pani Basiu, to piękny, ale jak najbardziej zaniedbany przez lekarzy temat. Suchość pochwy tak naprawdę i ból przy stosunku to objaw skrajnego braku nawodnienia śluzówki, brak wody i lipidów komórkowych oraz potężnego spadku estrogenów. Wątroba, która jest zatruta, przestaje prawidłowo metabolizować i dystrybuować hormony. Z kolei przewlekły stres, który często nam towarzyszy, sprawia, że mięśnie dna macicy są w ciągłym bolesnym skurczu. Co możecie w tym przypadku w domu zrobić? Do nawilżenia absolutnie odrzućcie leki z apteki. Używajcie nierafinowanego, naturalnego oleju kokosowego. Nawilża, ślizga się i do tego wybija grzyby i bakterie przez niszczenia śluzówki. Suplementujcie jak najbardziej dobrej jakości olej z wisiołka. Naturalnie smaruje ciało kobiety od środka. Koniecznie również zastosujcie aplikację borowiny dopłuchowej. Robi fenomenalną robotę, dostępną w naszym sklepie. Mieliśmy taką kobietę, która myślała, że tak już musi być w jej wieku. Zastosowaliśmy nasze specjalistyczne terapie odmładzające od wewnątrz. Poprawiło krążenie krwi. Wywróciło jej tak naprawdę całą witalność i życie intymne do góry nogami. Była mega zadowolona. Było chyba tylko na 2 tygodnie, ale w domu jeszcze parę rzeczy zrobiła. Pozdrawiam serdecznie oczywiście Panią. Kolejne pytanie jest od Pani Elżbiety. Jak długo pić wrotycz i goździki na odrobaczanie? Po tygodniu wyszło 5-centymetrowa glizda. No i zobaczcie, Pani Elżbieta, Pani pytanie, jak długo pić wrotycz i goździki na odrobaczanie? Po tygodniu wyszło 5-centymetrowa glizda. Elżbieto, brawo! Wiele osób żyje w iluzji, że w XXI wieku pasożyty nie istnieją.
Glizda, która wyszła, to dojrzały osobnik, który nie przeżył na stężenie ziół. Problem z tym, że ona zdążyła znieść tysięcy jaj, z których wyklują się kolejne glizdy. A na jaja zioła nie zawsze działają. Dlatego picie ziół ciągiem przez tydzień to za mało. Jak prawidłowo powinniśmy to w domu zrobić? Zioło przeciwpozrodnicze najważniejsze to jest wrotycz, pion, goździk. Stosujcie zawsze w cyklach 10 dni picia na wybicie dorosłych form, potem rygorystyczne 10 dni przerwy na wyklucie się młodych jaj i znowu 10 dni picia uderzeniowego. Mieliśmy oczywiście badania, gdzie robiliśmy tutaj w naszym ośrodku, bez przerwy stosowaliśmy i też oczywiście działało to skutecznie. Te zioła jak najbardziej również uruchamiają kwas żołądkowy, czyli usprawniają pracę trawienno-jelitową. Polecam, jeżeli ktoś ma z tym problemy. Podczas odrobaczania również pamiętajcie, pić dużej ilości czystej wody. Mogą być z dodatkiem jak najbardziej soli. Możecie zastosować przy tym wodę z Ubry, która jest też dostępna. Może jak najbardziej po to, żeby wypłukać te toksyny, które uwalniają martwe, rozkładające się w jelitach robaki. Codziennie pamiętajcie, żeby skorzystać z toalety lub wykonać lewatywę w trakcie tej terapii. Dołączcie również do tej terapii, żeby była zwiększona efektywność. Mamy taki fajny żel szampon przeciwpozarodniczy. On świetnie likwiduje te pasożyty, które są u nas w skórze, pod skórą. Naprawdę świetne są wyniki, jeżeli chodzi o poprawę samopoczucia. Kiedy mamy mniejsze ilości pasożytów, my czujemy się lepiej i mniej chorujemy. Mieliśmy takiego młodego mężczyznę. Przyjechał z nieuliczalną astmą. Kiedy podaliśmy nasz protokół odrobaczający, wszystkie nasze narzędzia, wydalił słoik tasiemców. Astma znikła praktycznie z dnia na dzień. Był u nas na 3 tygodnie. Cieszymy się z jego również sukcesów. Ale mieliśmy również takie małe dziecko, które przestało rosnąć. To było 4-letnie dziecko i według norm to już powinno być praktycznie o głowę wyższe. Miało wieczną anemię praktycznie według badań. Po zastosowaniu naszych naturalnych metod przeciwpasożytniczych, oczywiście naszych oczyszczań też jak najbardziej tutaj całego organizmu, odzyskało kolory, zaczęło jeść i natychmiast ruszyło ze wzrostem. Dzieci możemy jak najbardziej już uzdrawiać od 2 lat w naszym ośrodku. Praktycznie cały organizm nadaje się wtedy na cały taki duży nasz potężny kompleks. Zachęcam jak najbardziej w domowych warunkach sprawdzić te wszystkie metody, o których teraz wspomnieliśmy. Kolejne pytanie od Janiny. Czy prześcieradło uziemiające pomaga na stawę? Panie Janiny, oczywiście prześcieradło uziemiające, czy pomaga na stawę, to jest świetne pytanie. Uziemienie to absolutna podstawa naszego zdrowia. Jak najbardziej zostaliśmy odcięci od ziemi gumowymi butami albo betonem w mieście, tak? W naszym ciele od elektroniki, smogu całego i stresu gromadzą się wolnorodniki, które tak naprawdę są dodatnio naładowane. To one niszczą stawy i powodują te stany zapalne. Ziemia jest naładowana ujemnie. Kiedy dotykasz ją boso lub śpisz na macie uziemiającej podłączony do gruntu, elektrony z ziemi wpływają do Twojego ciała i neutralizują zapalenie i potężny ból. Tylko niestety musimy poczekać na ten efekt. Takie prześcieradło w domowych warunkach warto sprawdzić, czy oczywiście to jest świetne narzędzie na noc, ale sprawdźcie, upewnijcie się tylko, czy w Waszym gniazdku macie sprawne uziemienia, tak zwany trzeci bolec, który jak najbardziej nie jest to zwykła pusta wtyczka, ponieważ niestety czasami w starszych budownictwach nie ma poprawnego uziemienia. Jeżeli nie, to można wezwać elektrykę i sprawdzić. Wychodźcie w domu jak najbardziej rano na 15 minut na spacer na boso po trawie. Najlepiej, gdy jest trawa mokra. Dlaczego? Dlatego, że woda to jest genialne, przywodzi elektrony. Przed snem róbcie stymulację stóp w wodzie z dużą ilością soli. Sól jest potężnym przewodnikiem i ułatwia detoksykację stawów kwasu moczowego. Ale bez gruntownego oczyszczania organizmu, gdzie toksynów już na tyle się nazbierało,
To mogło być niestety długa droga, dlatego zachęcam oczywiście zastanowić się nad pełnym detoksem organizmu. Mieliśmy taki przykład kobiety pracującej przed komputerem całe dnie. Jej pole elektromagnetyczne było zrujnowane. Nasze techniki regeneracyjne, powrót do natury i chodzenie na boso zrestartowały jej system nerwowy i odzyskała swoje zdrowie. Da się to zrobić, zachęcam w domu jak najbardziej to sprawdzić. Pytanie od Daniela. Czy hartowanie poprawia limfę i czy morsowanie wyleczy reumatyzm? Pytanie od Daniela. Czy hartowanie poprawia limfę, czy morsowanie wyleczy reumatyzm? Dokładnie. Panie Danielo, hartowanie to rewelacyjny trening dla naczyń krwionośnych i naszego systemu odporności. Ale reumatyzm to potężny stan zapalny i bolesne napięcie powięźnień. Lodowata woda sprawia, że ciało w akcie obrony kurczy się w ułamku sekundy. Wy musicie swoje stawy najpierw rozgrzać i udrożnić. Zamiast morsowania stosujcie kąpiele z ciepłej wody, około 38 stopni z dużą dawką siarczanu magnezu, sól Epsom, by rozluźnić zabetonowane mięśnie wokół stawów. Do hartowania limfy używajcie pryszniców naprzemienno, ciepła, zimna woda. Bez pełnego detoksu, oczyszczania organizmu to będzie raczej mało efektywne. Mieliśmy takiego, pamiętam, mężczyznę, który latami próbował domowe kąpieli i różnych suplementów na stawy, ale choroba wciąż postępowała, wykręcając mu normalne palce. Przełom nastąpił u nas, kiedy połączyliśmy głębokie terapie cieplne z rygorystycznym, pełnym detoksem wątroby i krwi. Gdy tylko usunęliśmy z jego ciała pasożyty i toksyny, to stan zapalny w stawach wygasł z dnia na dzień, a pacjent odzyskał dawne życie bez bólu. Do dnia dzisiejszego cieszy się ze swojego życia, praktykuje te rzeczy, które się u nas nauczył. Kolejne pytanie od pani Marii. Reumatyzm, bóle pachwin, szuka sposobu jak najbardziej łączenia z postem, ale jest tylko gorzej. Pani Mario, pytanie na temat reumatyzmu, bóle pachwin. Szuka Pani sposobu z postem, ale niestety tylko jest gorzej. Pani Mario, to najczęstszy błąd początkujący. Wychodzisz jak najbardziej, wchodzisz w głodówkę, w post, ale Twoje filtry wydalnicze, jak nerki, wątroba, które się znajdują, tu jest wątroba, nerki oczywiście na wysokości troszeczkę powyżej jak najbardziej naszego pępka. One są po prostu niedrożne, one są zapchane, nie działają poprawnie. Ten trujący kwas nie ma jak wyjść po prostu, więc ciało z powrotem pakuje je do stawów, do pachwiny i ramion. Stąd potworne jak najbardziej zaostrzenie bólu. W domu co możemy zrobić? Przerwijcie długie posty wodne. Przejdźcie jak najbardziej na bezpieczny i łagodniejszy, na przykład okularno-żywieniowe. Na przykład jemy przez 8 godzin, przez 16 godzin mamy post, nic nie jemy, by ciało nadążyło ze sprzątaniem. Oczywiście pamiętajmy przy tym nawodnienie. Przed jakimkolwiek głębokim postem musicie przeprowadzić 2-tygodniowe płukanie nerek. Zachęcam zastosować naszą autorską mieszankę ziołową, zdrowe nerki i oczyszczanie jelit, na przykład elewatywą, jeżeli nie chodzimy codziennie do toalety, lub pilnować, żeby codziennie chodzić do toalety koniecznie. W chwilach kryzysu bólowego pijcie dużą ilość gorącej wody małymi łykami. To szybki sposób na rozcieńczenie, krążenie toksyn i kwasów w krwobiegu. Mieliśmy taką pacjentkę, która z reumatyzmem ramion, odblokowaliśmy jej jelita terapiami wisceralnymi. Gdy wypróżnienia ruszyły pełną parą, toksyny przestały atakować górne połowę ciała. Wyjechała mega zadowolona, nawet się nie spodziewała takiego efektu szybkiego po 2 tygodniach. Mamy kolejne pytanie tutaj od pani Magdaleny. Nie mogę spać z roku na rok, gorzej, tabletki nie pomagają. Jak najbardziej wstaje 3 razy w nocy i musi jak najbardziej zjeść od 20 lat. Pytanie od pani Magdaleny. Nie mogę spać z roku na rok, gorzej, tabletki nie pomagają, wstaje 3 razy w nocy, musi zjeść i to trwa już od 20 lat. Pani Magdaleno,
to klasyczny podręcznikowy przykład skrajnego wyczerpania nadnerczy, rozregulowanej gospodarki cukrzycowej i potężnej obecności pasożytów. Dlaczego tabletki nasenne nie działają? Dlatego, że one tylko chemicznie ogłuszają mózg, ale nie wyłączają alarm w ciele. Budzimy się w nocy, by zjeść z dwóch powodów. Po pierwsze, to twój cukier we krwi drastycznie spada, więc mózg wysyła sygnał: jedz, bo umrze. Po drugie, noc to czas największej aktywności pasożytów w układzie twoim pokarmowym. To one są głodne, domagają się węglowodanów i dosłownie wybudzają cię ze snu, byś je nakarmił. Co możemy w domu zrobić? Na dzień dzisiejszy zacznijmy od zera węglowodanów, owoców i cukrów po godzinie 16. Na kolację zjedź dobrej jakości białko i zdrowy tłuszcz, na przykład jajko z awokadem. To ustabilizuje poziom cukru na całą noc. Przed snem możemy wypić napar naszej autorskiej mieszanki ziół na sen. Pomoże wyciszyć ten organizm. I koniecznie skorzystać z przeciwpasożytniczej terapii ziołami pion, wrotycz, goździki. I najlepiej przeprowadzić pełny detoks organizmu łącznie z wątrobą. Mieliśmy taką pacjentkę, która przez 15 lat co noc plądrowała lodówkę. Gdy w naszej akademii przeprowadziliśmy głęboki detoks przeciwpasożytniczy, oczyściliśmy jej wątrobę, po tygodniu przestała jak najbardziej podjadać i przespała 8 godzin bez grama głodu. Jak najbardziej jest to do osiągnięcia. 21 pytanie już dzisiaj mamy. Pytanie od Agaty. Jak zlikwidować obrzęki stóp? Pani Agata, jak zlikwidować obrzęki stóp? Opuchnięte stopy to krzyk o pomoc ze strony nerek, wątroby i układu limfatycznego. Grawitacja ciągnie je po prostu w dół, a twoje pompy, czyli serce, mięśnie jak najbardziej łydek, oto nasze jak najbardziej zastawki, których one są zablokowane, one nie pracują poprawnie, nie likwidują, oni się zablokowali i po prostu z limfa nie jest w stanie wrócić do góry. Obrzęk to nic innego jak stojąca brudna woda, pełnych toksyn tak naprawdę, które nerki nie nadążają odfiltrować z powodu gęstej krwi i zatrucia organizmu. Mamy system krwionośny i mamy system limfatyczny, a system limfatyczny to jak w domu waszym kanalizacja i ona się niestety już pewnie przez wiele lat jest zapchana. Zróbcie mechaniczny trening naczyń. Zastosujcie naprzemienne kąpiele stóp. Trzymajcie 3 minuty w gorącej wodzie, a później minutkę w lodowatej. Powtórzcie to 3 razy. To działa jak potężna pompa tłocząca limfę do góry. W ciągu dnia jak najbardziej możemy regularnie napić się napar z autorskiej naszej mieszanki ziołowej zdrowe nerki, które oczyszczają nerki, więc udrożnią tą drogę. Spać możemy z uniesioną nieco wyżej niż serce w nocy nogi, by grawitacja pracowała na twoją korzyść, odprowadzając wodę z kostek. Stosujcie jak najbardziej taką wibrogimnastykę, czyli 100 razy trzeba podskakiwać na piętach, żeby ta limfa mogła możliwość podnieść się do góry. Mieliśmy taką kobietę na silnych lekach moczopędnych, nadal miała opuchnięte stopy. Wykonaliśmy mocne nagrzewanie nerek i postawienie baniek próżniowych na lędźwie. Oczywiście ziołolecznictwo i inne nasze metody. Nerki ruszyły i pacjentka naturalnie wydaliła zaległą tak naprawdę wodę, która się zbierała w kończynach dolnych. Polecam. 22 pytanie i dzisiaj ostatnie. Pytanie od Czesława. Czy sarkoidozę można wyleczyć? Proszę coś na ten temat powiedzieć. Panie Czesławie, czy sarkoidozę możemy wyleczyć? Medycyna konwencjonalna uważa, że sarkoidoza za chorobę nieuleczalną, o nieznanym podłożu i faszeruje jak najbardziej pacjentów sterydami, by wyłączyć odporność. W medycynie naszej naturalnej, regeneracyjnej wiemy doskonale, co to jest. Sarkoidoza to nic innego jak sprytny mechanizm naszego organizmu, gdzie ona tworzy się tak naprawdę w ziarniaków, najczęściej w płucach. Ona magazynuje to. Twój organizm, wątroba i układ chłonny nie radzą sobie tak naprawdę
układ chłonny nie radzą sobie z głęboką, przewlekłą infekcją, często ukrytym grzybem, pleśnią lub zmutowaną bakterią. Organizm buduje tak zwany mur wokół tych toksyn. Tworzy guzek tak naprawdę, który musi zamknąć, żeby nie otruć swój organizm, by odizolować go od Twojego krwobiegu, bo inaczej by człowiek po prostu by nie przeżył. Ten proces można zatrzymać i cofnąć, jeżeli wyeliminujemy przyczynę, dla którego organizm musi się tak bronić. Po pierwsze, koniecznie trzeba odblokować filtry, przeprowadzić oczyszczanie całego organizmu. Zachęcam przyjechać do naszego ośrodka Akademii Medycyny Regeneracyjnej, ponieważ w domowych warunkach niestety to jest bardzo uciążliwe. Praktykujcie również w domu domowe, a najbardziej oddychanie przeponowe. Tlen jest wrogiem grzybów stanów zapalnych. Zwiększenie pojemności płuc mechanicznie je rozciąga i dotlenia. Jak najbardziej możecie codziennie spożywajcie uderzeniowe dawki kurkumy, wymuszane jak najbardziej z kurkumy, jak najbardziej wymieszany ze szczypką czarnego pieprzu i oliwy z oliwek. To najpotężniejszy domowy naturalny steryd przeciwzapalny. Mieliśmy taką kobietę na ciężkich dawkach sterydu z powodu sarkoidozy. Oczyściliśmy jej krew, wątrobę, jak najbardziej zdejmując z organizmu konieczność ciągłego obrony przed toksynami. Choroba weszła w remisję, a pacjentka mogła zacząć bezpiecznie chodzić, jak najbardziej żyć bez leków. I to jest kluczowe tak naprawdę na dzień dzisiejszy, co jej się udało zrobić. Ona oczywiście zamierza do nas kolejny raz przyjechać, żeby zadbać o swoje zdrowie. Dzisiaj mieliśmy 22 pytania. Ja się cieszę bardzo z tych wszystkich Waszych pytań. Drodzy Państwo, przedstawiliśmy dzisiaj mechanizm powstania Waszych najcięższych chorób. Od zapchanych jelit, przez duszności, po zniszczone żyły, aż po ciężki reumatyzm i nowotwory. Dziękuję każdemu, kto dotarł do tej minuty. Jesteście świadomymi ludźmi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie, swoje ręce. Cieszę się za tysiące pytań, które napływają nas z YouTube, Instagramu, TikToku i innych źródeł. Jeżeli chcecie być na bieżąco, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, naciśnijcie dzwoneczek. W każdą środę dajemy Wam wiedzę, która może ocalić Wasze i Waszej rodziny życie. Ale posłuchajcie mnie teraz uważnie. Dzisiaj podam Wam potężną wiedzę i domową metody. Są one wspaniałym pierwszym krokiem. Jednak powiedzmy sobie szczerze, jeżeli zmagacie się z wieloletnimi, ciężkimi chorobami przewlekłymi, autoimmunologicznymi, czy bólem, który odbiera Wam radość i chęć do życia, herbatka zioła z saszetki nie poprawi 30 lat błędów cywilizacyjnych i rujnowania organizmu. Wasze ciało to wspaniała, samoregenerująca się maszyna, która z jednej strony krzyczy o pomoc, ale z drugiej błaga o odpowiednie warunki do zdrowienia. Wymaga to jednak potężnego uderzenia w korzeń problemu ze wszystkich stron naraz, narzędziami, na których dzisiaj medycyna po prostu zapomniała. Polega tylko na wypisywaniu recept. Nie musicie żyć z bólem. Nie musicie poddawać się diagnozom, które brzmią jak dla Was wyrok. Zapraszam Was serdecznie do naszej Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Siebolicach. Zbudowaliśmy miejsce, gdzie dzięki holistycznym, w pełni naturalnym i potężnym terapiom oczyszczamy ciało i do czysta i pobudzamy organizm do regeneracji na poziomie komórkowym. Wejdźcie na naszą stronę medycynoludowa.com. Zadzwońcie i opowiedzcie o swoim przypadku. Zarezerwujcie termin turnusu. My przeanalizujemy Wasz stan i ułożymy precyzyjny plan wyciągnięcia Was na prostą w temacie zdrowia. Wierzymy w Wasze uzdrowienie. Dziękuję Wam za ten wspaniały, wspólny czas spędzony. Życzę Wam mnóstwa wytrwałości, zdrowia i do zobaczenia na turnusie.